Witaj serdecznie na moim kanale. Mam na imię Angelina i od ponad 10 lat zajmuję się realistycznym tworzeniem figurek za pomocą metody filcowania na sucho z wełny głównie, ale tworzę też z innych materiałów. W moich vlogach możesz podpatrzeć, jak tworzy się figurki zwierząt, oraz w takich pogadankowych filmach jak ten omawiam różne rzeczy, które są związane z życiem po prostu. Na moim kanale też znajdziesz filmy dedykowane konkretnym stworzonym przeze mnie figurkom i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ten, kto oglądał wcześniejszy odcinek, wie, że zaczęłam kota, więc jestem na etapie dalszego go tworzenia. Nie jest prosto. Myślałam, że będzie łatwo. Minął tydzień od tego czasu, kiedy pokazywałam Wam tamte części, no ale musiałam zająć się też innymi rzeczami. W międzyczasie zaczęłam przerabiać tą figurkę, bo zaczęły mi nie podobać się pewne cechy fizyczne tych figurek. No i tak tutaj mam ten korpus i już został też przeobrażony, ale oczywiście tutaj będą jeszcze łopatki. Tu w tej części będzie popiersie, no i szyja z głową. Pokażę Wam tylne łapy. I na razie to są podstawy. Zrobiłam sobie mniej więcej tak, jak się kolorystyka mniej więcej rozkłada, bo oczywiście tu jeszcze będą pręgi i tak dalej, ale podstawa jest czarna, tutaj podstawa jest ruda, także tutaj jest na odwrót. Będą jeszcze inne kolory, czy inne rozmieszczenia kolorów. Na razie zrobiłam sobie takie podstawy i powiem Wam, że było trochę zabawy z tym. No wcale nie jest tak prosto zrobić łapy. Trochę może zmieniłam moją technologię, ale na razie nie będę mówić, na czym ona polega. Nadal te tutoriale na łapy są aktualne, oczywiście możecie je robić, a ja cały czas przeobrażam moją technikę i udoskonalam, więc myślę, że kiedyś jak stworzę płatne tutoriale, no to już ta metoda będzie tam pokazana. Myślę ogólnie nad tym, żeby właśnie stworzyć takie płatne tutoriale, bo coraz więcej osób się mnie pytało o takie rzeczy. Ale jak wiecie, nie ma czasu na to, żeby w ogóle stworzyć, ponieważ pracuję nad figurkami na zamówienie, które mi zlecacie. Tutaj mam łapy przednie i tak samo, tu jest podstawa łapy biała, tutaj jest taka rudawa, no ale tu też będą inne kolory też na tym rozmieszczone, ale sobie zrobiłam taką podstawę. Zobaczę jeszcze, jak ja to będę robić, czy ja będę kolorować to. Zastanawiam się jeszcze, cały czas myślę nad tym, jak to zrobić. Wcale to nie jest takie proste. Ostatnio zapytałam się jednej z filcujących zagranicznych, ile zajmuje jej taka 15 cm figurka, i ona powiedziała, że 40 godzin to tak średnio, 30-40 godzin do 50. I ja jej napisałam, że ja niewiele mniej, i się cieszyła, że poprawia mi humor, ponieważ myślała też, że coś z nią nie tak. Nie jest z nami coś nie tak, jak należymy do tych, którzy cały czas dopracowują różne elementy i chcą, żeby jak to najlepiej wyglądało. No to tak to tyle trwa niestety. Tutaj Wam pokażę głowę z moją cudowną szpilką. Genialne te szpilki są właśnie, bo sobie mogę przyczepić głowę właśnie przez to, że ten element jest tutaj taki długi. To wiecie, mogę sobie tutaj przyczepić i się trzyma i nie lata mi gdzieś tam. Jak gdzieś szturchnę z stół, to nie poleci mi ta głowa w niebyt. No, także tak wygląda głowa. Nie pamiętam nawet, na jakim etapie skończyłam pokazywać Wam tamten etap. Pewnie jak sobie zobaczę do komputera, to będę widzieć, ale tak tu się prezentują te oczy i pysk. Oczywiście widzę tutaj, że ta strona jakby trochę była większa od tej, ale tak minimalnie, więc będę musiała tutaj albo zmniejszyć, albo tą zwiększyć. Chyba tą zwiększę część. No widzicie, jak się nagrywa, to się to potem zauważa, a tak to się nie zauważa takich rzeczy. Więc no powiem Wam, że kot jest trudny, no mega trudny. Posiłkowałam się u innych artystów filmikami. Wpisujcie Needle Felted Cat, to Wam wyskoczy mnóstwo filmików na YouTubie.
i trzeba sobie znaleźć swój środek i swoją metodę do tego, aby je tworzyć. Kot ma takie wypukłości, tu jeszcze będą uszy, właśnie zaraz będę tworzyć uszy. No, jeżeli tutaj oglądacie moje cudowne plastry dziecięce z balonikami i z zajączkami na balonikach, nie no, tylko ja potrafię mieć takie rzeczy, no to obcinałam właśnie zioła na polu. Także do bukietów. Dobra. Tak to się przedstawia. Jak zrobię uszy, to Wam pokażę. Tutaj sobie stworzyłam szablon. Mniej więcej. Zawsze sobie róbcie szablony, żeby można było to fajnie sobie potem przymierzyć, żeby zobaczyć, jak to będzie mniej więcej wyglądało. I jeszcze raz powtarzam i namawiam Was do tego, żeby właśnie sobie robić te szablony i rzeźbienie, bo to jest rzeźbienie w zasadzie w wełnie. Zmusza do myślenia przestrzennego. Jak ktoś nie ma takiej wizji przestrzennej, no to będzie trochę kiepsko. Ja za to nie mam wizji malowania z głowy i tworzenia wszystkiego z głowy, także robię sobie figurki. Także to się tak prezentuje. Tutaj z tym uchem. Jeszcze trzeba mieć wizję, że to tutaj będzie wyżej, więc trzeba dać o tyle więcej ucha, żeby to wszystko pasowało. Zawsze mam problem. Uszy to są to jest pięta achillesowa moja, ale jak tak oglądam inne osoby, które tworzą figurki, to one mają ten sam problem. Uszy są najgorsze i tak, jeżeli jesteście praworęczni, no to prawe ucho zawsze najlepiej się fajnie przykłada i tworzy. Z lewym jest potem gorzej. Zawsze z lewym. A jeżeli jesteście leworęczni, no to wtedy Wam prościej jest z lewym uchem, a trudniej z prawym. Także to tyle, jeżeli chodzi o kota. Jeżeli wpadnie mi coś jeszcze do głowy Wam poopowiadać, to Wam poopowiadam przy okazji. No i jak to na pogadankowy odcinek przystało, może sobie trochę będę tutaj ubijać wełnę na tym ogonie i Wam poopowiadam, bo nad czymś większym nie będę mogła się skupić. Aha, a propos tego, jest rewelacja, kupcie sobie te na wiele igieł. Ale oczywiście już zdążyłam sobie złamać jedną igłę w środku, także rewelacja jest na ubijanie czegoś bez drutu, bo właśnie sobie na drucie tradycyjnie złamałam igłę. Dobrze, to przechodzę do tego. Tu mam takie dwie igły połączone z sobą, moje ulubione, spiralne. Chyba są średnie, ale nie zwracajcie uwagi. Każdy dobiera sobie igłę, jaka mu się podoba najbardziej, którą mu się najszybciej filcuje, także tak. Aha, i jeszcze mam nadzieję później we wrześniu zrobić Wam filmik z tych rzeczy, co sobie kupiłam, bo zawsze Wam obiecuję w każdej odsłonie i tak dalej, no ale zapominam potem stworzyć taki filmik, ale jak znajdę czas, to zrobię taki filmik, jakie igły sobie kupiłam i czy się w ogóle do czegoś nadają. Także dobra, będę sobie tutaj dziubać naokoło. Może jeszcze sobie dodam tutaj trochę wełny. Gorąco jest, powiem Wam, 34 stopnie dzisiaj jest w cieniu. Zobaczymy, jak ja przetrwam. To jest nie najlepszy czas dla mnie. Przyklejam się do wszystkiego. Także pozdrawiam wszystkich nielubiących upałów, ale jakoś da się to wytrzymać. Sierpień już teraz jest lepiej. Już jest wieczorami chłodniej, także to już nie jest to samo, co kiedyś było, ale ten lipiec, to ja nie wiem, co to było. To była fajna zima tego lata. Także ja przestaję narzekać, bo naprawdę, no w tym roku to naprawdę mieliśmy mało ciepła. Sami przyznacie. 17 stopni w lipcu w ciągu dnia, no to nie jest super. I ta pora deszczowa się też przedłużała i tak dalej. I wcale to nie było dobre na działkach, bo wychodzi na to, ci ludzie, co mieli pomidory i tak dalej, to powiem Wam, że dopiero teraz, jak to słońce wyszło, dopiero zaczęły dojrzewać. Ale mało się niektórzy co nie nacieszyli i ja też, ponieważ przyszło zaraza ta z ziemniaków na pomidory. Także fajnie było, nie? Także to lato nie jest jakieś dla nas dobre. Zobaczymy, co będzie we wrześniu. A jeszcze chciałam Wam
opowiedzieć taką jedną rzecz, którą sobie zapisałam już chyba z 1,5 miesiąca temu, co chciałam poruszyć, bo była taka sytuacja na Instagramie. Pewna dziewczyna zorientowała się, że cała jej postać, którą udostępnia w zasadzie na swoim profilu instagramowym, została użyta w serialu Netflixowym. I zabijcie mnie teraz, jak się nazywał ten film, ten serial, ale jak sobie przypomnę, to wam napiszę gdzieś tutaj w rogu. No i użyli jej tego całego wizerunku i tak mi przyszło na myśl, bo też sobie słuchałam innych wywiadów, na przykład u Kasi Nosowskiej też, i oni taką rozkminę mieli na ten temat, że my wszyscy narażamy się na to, żeby po prostu użyli nas do czegoś tam w przyszłości. Bo przecież udostępniamy swoje wizerunki na tych wszystkich social mediach i zgadzamy się tam na to, żeby nasze zdjęcia były wykorzystywane. Mało tego, ja widzę jak na przykład podglądam mnie Instagram, że się zapala to światełko. Wiecie o tym, że tutaj gdzieś koło kamerki waszej na telefonie, jak widzicie na przykład zapalająca się taka diodka jest malutka, taka zielona, to widać, że kamera wtedy pracuje, no i wtedy Instagram was na pewno, jeżeli macie Instagram oczywiście, albo Facebooka, no to on was podgląda, że nie miejcie złudzeń. Jesteście podglądani i podsłuchiwani, to jest do celów reklamowych, ale tak naprawdę to nie miejcie złudzeń, że potem może kiedyś powstaną jakieś reklamy i wasz wizerunek będzie do tego użyty i nie będziemy mogli nic z tym zrobić, ponieważ daliśmy przecież zgodę, będąc na tych portalach. Także taka moja rozkmina na temat użyczania wizerunków wszędzie. A była też taka fajna sytuacja, już z niejedną osobą rozmawiałam na ten temat i na TikToku taki był filmik o kobiecie, która wyszła sobie do ogródka i mówi, że była w ogródku, no i nie miała przy sobie telefonu. To jest najważniejsza rzecz. Nie miała telefonu przy sobie. No i się tam rozglądała, jak ładnie w tym ogródku jest. Wróciła z tego ogródka, telefon leżał na stole, czyli ani się nie odzywała do tego telefonu, ani nic. I mówi i nagle patrzy się i podpowiedziała jej się reklama trawy cytrynowej. A ona tylko o tym myślała, będąc na tym ogródku, że fajnie by było sobie dosiać tą trawę cytrynową. Nikomu nie mówiła o tej trawie cytrynowej, tylko to był akurat ten moment, kiedy na to wpadła. I takie są już rozkminy na ten temat, czy po prostu skąd oni to wiedzą, nie? Skąd wiedzą, co myślimy? Są różne metody wojskowe i tak dalej. Nie będę tutaj mówić, bo wiecie, YouTube nie lubi takich tematów, więc nie chcę na razie się na tym zagłębiać. Możemy sobie pogadać na priv na ten temat. No ale no powiedzcie, no nieciekawe to jest, że nie macie telefonu wokół siebie, nie oglądaliście nic o trawie cytrynowej, myśleliście tylko i nagle wam się pojawia ta reklama i to nie jest pierwsza osoba, która mi o tym mówi, która tylko o tym myślała i nikomu o tym nie mówiła i nagle to się pojawia ta reklama tego czegoś na telefonie u nich. No to brzmi przerażająco trochę. Ale jeżeli jeszcze brać pod uwagę sferę duchową, która mogłaby w tym brać udział, to sobie sami dopowiedzcie, skąd mogło się to znaleźć, ta reklama w telefonie. Ja lubię takie rozkminy mieć i rozmyślania na taki temat, więc jeżeli lubicie takie rzeczy, no to ja bardzo chętnie i bardzo chętnie też poczytam wasze przypadki różne, czy może też takie właśnie podobne rzeczy mieliście, że coś tam o czymś myśleliście i nagle wam się pojawia to na telefonie, a nikomu o tym nie mówiliście. No dobrze, to tyle na razie zrobiłam. Idę zabierać się za ucho. Poopowiadałam wam o tamtym. Jeżeli zrobi ucho, to wam jeszcze się pokaże z tym uchem. No i tyle.
uciekam. Muszę się dograć, bo jestem bardzo w interesującym momencie tworzenia sierści na łapie i miałam taką potrzebę właśnie, żeby Wam to zakomunikować, żeby to nie uciekło, bo pewnie przy innej okazji to mi wyjdzie z głowy, jak zwykle. Robię sobie tutaj łapę, sierść na łapie. Jeżeli jest coś za ciemno, to przepraszam, ale już niedługo będzie zachód słońca, także oświetlenie mamy takie, jakie mamy, no ale do meritum. Mamy tutaj tą łapę i sobie tworzę ją. I tak sobie myślę, dlaczego ludzie na przykład nie bawią się przy takich krótkowłosych kotach w sierść na łapie. No i no teraz mam tą odpowiedź, ponieważ robię sobie tą łapę, no i trzeba mieć tą, jak to mówiłam, wyobraźnię przestrzenną i wyobraźnię do tego, jak to może wyglądać z tą sierścią na łapie, a jak wiemy, no na razie mamy gołą łapę, to tak jakby go ogolić, ale nie wiemy, jak będzie szeroka po dodaniu tej sierści. No i sobie dodaję tą sierść i mówię Wam, myślałam sobie, że dobrze zrobiłam, że jest dobrej grubości, wydaje się, pomierzyłam i tak dalej, ale jak zaczęłam robić tą sierść, no to okazało się, że jednak za mało jest tej wełny ubitej i była ta łapa za szczupła nadal do tego kota, bo ten kot ma takie bardziej, powiedzmy, tutaj szersze na górze się bardziej rozszerzają niż to, co ja zrobiłam. I co trzeba było zrobić? Dodać znowu, ubić, cofnąć się w zasadzie w rozwoju, w cudzysłowie, nałożyć tą sierść na tą już zrobioną, czyli ubić ją jeszcze raz, no i robota jest dwukrotna. No i dlatego tak jest. I dlatego ludzie tak naprawdę no, nie bawią się w takie rzeczy, robią na gładko, robią pręgi na gładkiej wełnie i tyle. No a niestety te takie bardziej realistyczne figurki, takie jak ja tworzę, z tą sierścią i tak dalej, naprawdę, to jest naprawdę mnóstwo pracy. No i nie wiem, tak naprawdę, bo ja nie liczę ile tych godzin, a w końcu chyba tak sobie pomyślę, jak będę tworzyć tą sierść, to zacznę liczyć, ile sama sierść przynajmniej będzie mi kosztowała czasu. No i tak utknęłam na tych łapach. Już myślałam, że sobie będę robić ten tułów. Tułów nadal tutaj nie ma tej góry. No i zobaczcie, no już drugi tydzień robię tego kota. Wiadomo, że niedzielę nie pracuję, bo sobie przyrzekłam, że niedziela jest dniem wolnym od pracy i nie podejmuję się żadnej. Jak to jest? Niedzielna praca w niewierz się obraca. I powiem Wam, że nie raz tak było. Takie przysłowie polskie. No i tak. No i powracam dalej do tworzenia tej sierści. Już sobie tutaj znowu robię. Aha, to już jest igła, nie ta co trzeba. Tutaj mam odwrotną. No i dobra, robię sobie z powrotem tą sierść. I trzeba ją potem przystrzec, bo oczywiście no przecież nie wygląda tak normalnie sierść kota, bo są i dłuższe włosy i krótsze, więc trzeba to przystrzec. No i tak wiecie, kłaczek po kłaczku się bawię znowu. I dlatego tak to wszystko długo trwa. Dobra, to takie moje wcięcie, o co chodzi z tym tworzeniem sierści na łapie i dlaczego niektórzy filcujący się w to nie bawią, ale niestety, żeby to wyglądało bardziej realistycznie, czyli to, co ja lubię najbardziej, to niestety trzeba poświęcić temu więcej czasu. No i niestety koszty się podnoszą dzięki temu. No ale cóż, no coś za coś. Uciekam z dalszej pracy. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Jak widzicie na założonym obrazku, kot nabiera kształtów. Zaczyna się wszystko łączyć w całość. Jest spory, no ma około 20 cm właśnie. I zobaczcie, całkiem fajnie tutaj wygląda. Tutaj pierś. Trochę się nagimnastykowałam, ale moim zdaniem wygląda genialnie. Czekajcie, może trochę zmienię jeszcze kadr, żeby było go bardziej widać. Dobra, zmieniłam kadr, teraz jest go więcej widać. Już wyżej się nie da niestety. I tak, wygląda w ten sposób. Ogona jeszcze nie ma, ogon będzie na samym końcu. Gdzieś tam jest w czasoprzestrzeni mojego biurka. Zrobiłam tutaj uszy.
z włosami. Tak to się prezentuje. O. Jeszcze nie czasami i tak dalej, ale coś takiego. Macie ucho. Jedno. Odłożę sobie na bok. No i tak, jedna szczota, na której robię kolory, na tej robię jasne. Jak nie oglądaliście moich poprzednich odcinków, no to właśnie po to mi to jest, żeby po prostu nie brudziła się figurka innymi kolorami. Także tu mam kolory, tu mam jasne i tak się prezentują też łapy. Tutaj sobie zrobiłem taką próbkę, jak to będzie wyglądać z pręgami, czyli jest na takim jakby szarawym tle. Zabarwiłam to pastelami po prostu. Bo to za dużo by było naprawdę zabawy, jakbym się jeszcze bawiła w nakładanie jeszcze sierści tutaj. Więc zrobiłam taki, myślę, że wygląda to całkiem fajnie. I tutaj też będą te pręgi robione na tym kolorze. Także tak to się prezentuje. No i co? I dalej dziubać. Teraz będę dołączać te przednie łapki gdzieś w tym miejscu. Łączę to w całość. No i robię sierść i na końcu uszy. Na końcu uszy dam. Powiem wam, że już nie robię tak, że kiedyś robiłam tak, że uszy były już na tym etapie, ale teraz tego nie robię, ponieważ jak da się te włosy, czy zrobi się sierść, to potem może się zmienić odległość pomiędzy tutaj przodem a tyłem i tak trzeba będzie potem wyrywać te uszy z głowy albo zmieniać ich wielkość, bo to też jak dodacie sierści, no to przecież jak tutaj jest to ucho, dajmy na to, jest tutaj ucho, no to głowa się podwyższa, jakby czoło i przez to skraca się ucho. No i potem myślimy, że super, wszystko pasuje. Znaczy na odwrót, matko, nie te ucho. Wszystko pasuje, a tu jednak się okazuje, że trzeba coś zrobić i zmienić. I dlatego przestałam robić ucho już teraz. Jeśli chodzi o nakładanie, nie? I dołączanie do całości. Także uszy na samym końcu najlepiej polecam. Uciekam do dalszej pracy i działania. Mały update'u. Stwierdziłam, że jednak podczas dodawania sierści na głowy nie będę pokazywać, jak wygląda z przodu, żeby tutaj za bardzo nie odkrywać, ale jak widzicie, są uszy dołożone, więc w przypadku kota to niestety się nie sprawdza, ponieważ ucho podczas nakładania idzie tutaj do przodu ten kawałek, a tutaj trzeba sierść założyć, więc nie da się pierw sierści założyć, a potem uszu. Więc jeżeli będzie jakiś błąd i będą za krótkie, to trzeba będzie rozmontować tą całą część tutaj, co nie jest fajne. No a widzicie, tu robię sobie łopatkę. Głowa tutaj z przodu jest już zrobiona, jeśli chodzi o sierść. Teraz będę pracować nad tą częścią, no i tutaj nakładać sierść, no już na całość. Więc wesoło. Ale tak chciałam powiedzieć, że niestety w przypadku kotów trzeba robić uszy od razu. Zanim nałożymy sierść tutaj z tej strony, bo jeszcze tu z przodu to jeszcze nie, ale tutaj jak już dojdziemy do tego policzka, no to niestety trzeba będzie no już ucho założyć, więc tak czy siak u kota to nie funkcjonuje. Dobra, uciekam do pracy, a wam chciałam przypomnieć jeszcze i podziękować za wszystkie łapki w górę i komentarze. I właśnie sobie usłyszałam u jednego youtubera, że taktycznie najlepiej wstawiać 7-wyrazowe zdania w komentarzach. Wtedy to będzie jakoś łapane przez algorytm. No nie wiem, nie znam się, może to jest jakiś pomysł. Także co najmniej 7 wyrazów musicie napisać w komentarzu, żeby to miało jakieś znaczenie. Żadne serduszka nic mi nie pomogą. Life is brutal. And YouTube zasaskas. Dobra. Uciekam do dalszej pracy. Witajcie serdecznie w ostatniej już odsłonie. Jestem na tym etapie. Wcześniej się dowiedzieliście, że jednak w uszy trzeba nałożyć przed tą sierścią, która jest nakładana tutaj na policzkach. Tutaj już jest przód zrobiony, boki też trochę wam pokażę, jakie tutaj są pręgi zrobione. Tutaj światło. O, teraz widzicie.
odbija od tego jasnego i się prześwietliło. No ale widzicie, tutaj bok jest zrobiony, łapa też trochę, przodu nie pokazuje, ale moim zdaniem wyszło rewelacyjnie. No i przejdźmy tutaj do tej części. Jest bardzo pracochłonny ten kod, jak widzicie on ma 3 kolory, ale tak teoretycznie w zasadzie jakbym powiedziała, że są 4. Bo ten bury jakby jest dodatkowym kolorem, musiałam go stworzyć. Zrobiłam bury z 2 kolorów pomieszanych. Po prostu dobrałam go tak mniej więcej do tego koloru, jaki on posiada. Oczywiście wiadomo, że nie będzie to taki sam 1 do 1, ale starałam się, żeby był jakby najbardziej podobny. No i stworzyłam tu pręgi, które idą od czubka głowy aż po tył. No i zostało mi tutaj miejsce, gdzie tutaj będzie czarna krecha. No i te 2 burę kolory pomiędzy. No ale tak to się prezentuje tutaj po bokach. Mnóstwo strzyżenia, dokładania i patrzenia się, czy jest równo, czy nie ma jakichś dziur. No ale możecie zobaczyć sobie tutaj na tym przykładzie, że naprawdę jest dużo roboty. Jeszcze potem będę to poprawiać, żeby tutaj nie było takich zadziorów, żeby to było mniej więcej równe. Czyli tutaj pewnie przestrzygę jeszcze, bo widzę, że powychodziły włosy. Ale widzicie, ja zawsze na takie rzeczy zwracam uwagę. Wokół mały nieporządek, rzekłabym chaos, ale ja w tym chaosie się odnajduję świetnie. Tak jak nazwa mojej firmy. W cudzysłowie, a może nie w cudzysłowie. Fiber Fury, czyli furia włókna. To odzwierciedla to, w czym się poruszam. Czyli z chaosu powstaje coś. Tak jak powstanie świata. Może to trochę patetycznie zabrzmiało, ale no... tak teraz mi to przyszło na myśl. No dobrze, ale do celu. Będę tutaj wkładać już tą sierść burą. I tutaj tak się prezentuje reszta ciała. Oznaczyłam sobie tutaj strategiczne miejsca, gdzie jest kolor czarny. Czyli tu jest gdzieś plama, tu też na końcu. No, ogon będzie, jak dojdę mniej więcej gdzieś do tego etapu. Zobaczcie, jeszcze mi zostały łapy. Czyli tutaj na łapach jest już sierść zrobiona, ale tutaj wszędzie trzeba zrobić. I zobaczcie, w ogóle fajnie na tym etapie widać, jak mamy w rękach figurkę, to zobaczcie, jak się ubija ta sierść. Przecież to było włochate na maksa. I teraz muszę to rozczesać z powrotem, żeby ta sierść nabrała znowu swojej mocy. O, zobaczcie, widzicie? Jak teraz się znowu robi puchate? Tak to właśnie jest z wełną. Tak się zachowuje na figurce. I sobie teraz tutaj przytnę, żeby wam pokazać. O, jak fajnie strzygą też te nożyczki. No i dobra, i wracamy do konkretów. Tutaj wszędzie, gdzie mam tutaj te strategiczne miejsca, będę robić chyba wełną, ale gdzieś, gdzie będą jakieś ciapki pomniejsze, jakieś totalnie małe miejsca, jakieś małe ciapki, to będą chyba malowane. Jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądać w ogóle, czy ten kolor malowany będzie się bardzo odróżniał od wełny i tak dalej. To też będzie od tego zależeć. No ale niestety albo stety większość jest zrobiona nakładaną wełną, więc jest bardzo, ale to bardzo dużo pracy przy tym. Dobrze, już więcej nie gadam. W następnym odcinku postaram się chyba pokazać, jak mi wyszedł ten tył. No i będzie rozpoczęcie kolejnej figurki, a będzie to piesek. Więc będzie trochę odpoczynku od kotów. Ale na pewno nie na długo, bo jeszcze myślę sobie, że chyba w tym roku albo w następnym będzie jeszcze jeden kot. Na pewno. I nie tylko. Powiem wam, że nie będą tylko psy i koty, będą też inne zwierzęta, na co bardzo się cieszę. I wy pewnie też. Także dziękuję wszystkim za wszelkie komentarze, łapki w górę, komentarze, pamiętajcie, powyżej 7 wyrazów, za które bardzo dziękuję. Życzę wam cudownego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo o filcowaniu. Dziękuję wam w ogóle za to, że do mnie się odzywacie. Widzę, że mam dużo zagranicznych obserwatorów, także pozdrawiam serdecznie moją widzkę z Brazylii. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Jak dobrnęłaś do tego momentu, to też będzie świadczyć, że oglądasz moje filmy do końca. Także widzicie, mamy tutaj światową widownię.
Pozdrawiam też moją Wickę z Kanady, która mnie odnalazła po paru dobrych latach. Jestem w szoku, bo całkiem zapomniałam, że w ogóle wykonywałam takiego psa. Wiecie, już tyle tych moich prac jest na tym świecie, że naprawdę tracę już rachubę, ile ich stworzyłam. I jak tak sobie raz usiadłam, to tak sobie myślę, że naprawdę jest ich sporo. I bardzo się cieszę, jak piszecie do mnie i odzywacie się. Także piszcie, ktokolwiek odnajdzie mnie tutaj na YouTube i ma ode mnie figurkę, to będę bardzo się cieszyć, jeżeli napiszesz do mnie komentarz, co dalej z tą moją figurką się dzieje, jak się trzyma, czy nadal cieszy Twoje oko i tak dalej. Dobra, teraz uciekam już tak naprawdę do pracy. Pa!